Palomino ma wszystko, czego potrzebujesz, jeśli chcesz uciec od zgiełku miasta i wrócić do siebie. Pobyć trochę tylko ze sobą. Są tu piękne, dzikie plaże. Są góry. Jest rzeka, która prowadzi aż do oceanu. I wodospady, przy których świat na chwilę staje. Palomino ma wszystko, co pozwala naprawdę połączyć się ze sobą. I właśnie to robiłam tutaj ja. Zapamiętajcie ten odcinek, bo kiedyś wam opowiem, co tutaj się narodziło. Jak bardzo Kolumbia mnie otworzyła i za co już zawsze będę jej wdzięczna. Nie usłyszysz swojego głosu tak wyraźnie, jak wtedy, gdy zostaniesz sam na sam ze sobą. A nie będziesz w życiu w pełni szczęśliwy, jeśli nie odkryjesz, dokąd zmierzasz. I nie osiągniesz wewnętrznego spokoju, prawdziwego spokoju, jeśli nie staniesz ze sobą w prawdzie, twarzą w twarz. Największym błogosławieństwem, choć na początku wydawało się to przekleństwem, okazał się brak prądu. To on zmuszał mnie, żeby zejść głębiej, do środka, do prawdy, do ciszy. Czasem trzeba się zgubić, żeby w końcu wybrać drogę do siebie. I pierwszy raz w życiu byłam naprawdę wdzięczna za wszystko, co mnie spotkało. Za to dobre i to trudne. Bo to właśnie ukształtowało mnie i moją drogę. A od jakiegoś czasu idę nią z pełną satysfakcją i spokojem. Już nie mówię, jestem taka, bo coś się wydarzyło. Dziś mówię, to się wydarzyło, żebym mogła być tym, kim jestem dzisiaj. Bo taka właśnie jestem tu potrzebna. Wszystko ma swój cel, a nic nie kształtuje nas tak jak ból. Bo czasami, żeby nas poruszyć, musi zaboleć naprawdę. Inaczej zostalibyśmy w jednym miejscu na zawsze. Dobra, to teraz jeszcze pójdziemy nad rzekę Rio de Palomino. Pokażę wam piękną kolumbijską wielką rzekę. Idę tym razem z jednym pieskiem, bo drugi jest szalony, a musimy iść koło głównej drogi. No, pięknie. Skoczymy do wody. No i tam są góry w oddali. Mocno dużo kamieni. Feliz, perito. Dobra, tam później pójdę. Boże, chodzę po błocie teraz, ale dziwne uczucie. O, no nic mi się nie dzieje moim stopom, ale to dla mojego umysłu jest takie... No jest to przyjemne, nie można powiedzieć, ale mój umysł nie umie tego przerobić. Ona prowadzi łączy się z morzem. Można sobie właśnie tak tymi dętkami, tak, wykupić spływ. Spięłam się na łódkę i ten pies szalał. Nie wiem, o co chodzi. Ja się boję, bo ja nie wiem, co ona może coś zrobić. Ona się wydaje bardzo przyjazna, ale... Wracam do Medellin za 5 dni, bo tutaj jest super, jest magicznie, jest pięknie w tym Palomino, jest cisza, spokój, ale nie ma prądu cały czas. Znaczy wraca wieczorami, ale też nie każdego wieczoru. I no niestety nie jestem w stanie pracować, ani zajmować się jakimiś tam swoimi rzeczami, bo potrzebuję internet. Odezwałam się do tego gościa, który mi się tam oświadczył.
czy może mi wynająć miejsce w swoim hostelu na jakiś miesiąc pokój. I oczywiście, że tak. Dał mi jakąś tam, no dobrą cenę. I oczywiście znowu zaczął gadkę o tym, że on mnie kocha i tak dalej. I ja mu powiedziałam, że ja nie chcę relacji krótkotrwałej, tylko długotrwałą, czyli prawdziwą relację, a jej się nie buduje na pożądliwości seksualnej, tylko na połączeniu dusza z duszą, a on mi mówi, no ale przecież będziemy mogli zbudować sobie połączenie, jak będziemy mieli seks. Mówię mu, że moje ciało nie jest tak od dostania, że najpierw ja potrzebuję dowodów, najpierw potrzebuję miłości, a potem wchodzi potrzebuję zbudowania relacji, a potem wchodzi coś takiego, że to jest to, czego ja potrzebuję. On mi napisał, nie potrzebujesz tego, o czym mówisz, potrzebujesz mężczyzny, który ma bardzo dużo pieniędzy. Dla mnie liczy się coś więcej. Bo pieniądze to jest podstawa, pieniądze ma każdy, większe, mniejsze, każdy je ma, a serce nie każdy. Ja potrzebuję kogoś, kto będzie chciał ochronić moje serce, i będzie je szanował, a ja cały czas od ciebie słyszę tylko chcę ciebie, chcę od ciebie miłości, chcę twojego tego i tamtego. Mężczyzna, który faktycznie kocha kobietę, on chce jej dawać, on chce nią się opiekować, on chce być dla niej przewodnikiem, on chce ją ochraniać, a nie tylko brać od niej. Mężczyzna, który chce użyć kobiety, chce ciągle od niej brać. I potem on wszystko od niej weźmie i ona zostanie pusta, on będzie pełny i pójdzie sobie do nowej. No nie ze mną te numery. Ja napisałam, że pieniądze nie są moim Bogiem i żeby zaczął lepiej rozwijać siebie, swoją relację z Bogiem, a nie stawiać pieniądze jako Boga. I potem mi napisał, że chce kobietę, z którą będzie miał duchowe połączenie i wysłał jakiś tam obrazek z AI. Ja nie mogę. No tak, teraz o tym mówisz, a przed chwilą mówiłeś, że najważniejsze są pieniądze. Ale straszne. I on właśnie pokazuje, jakim jest materialistą i on może chcieć o duchowości, ale on pokazuje, że dla niego najważniejsze są pieniądze i ciało kobiety. No to niech sobie poszuka takiej, dla której są najważniejsze pieniądze, jeśli są idealnie dobra, a trafił na kobietę, dla której pieniądze są podstawą. Dla mnie nie kupisz mnie pieniędzmi, nie zbajerujesz mnie nimi, pieniądze są podstawą. Co mi z pieniędzmi? Będę miała wszystkie torebki świata, piękne samochody i tak dalej, jak moje serce będzie łamane, będę siedzieć sama, facet będzie potem malował z innymi. To jest nic nie warte przy tym, jak potem mogę się czuć. Jak to się kończy, jak związek nie jest zbudowany na miłości, tylko na pieniądzach, na używaniu siebie nawzajem i warunki są czysto materialne, nie ma tam miłości, no to on się po prostu rozjedzie, bo miłość nie idzie za pieniędzmi, pieniądze pójdą za miłością, ale miłość nie pójdzie za pieniędzmi. Znam wiele par, które weszło w związki i ona chciała od niego to typowo materialnie, tak? I są nieszczęśliwi. Ja nie chcę mojego życia przeżyć tak. Albo będzie to związek na prawdziwych podstawach, zbudowany na prawdziwych fundamentach, albo nie będzie go w ogóle. I tyle. Ja nie chcę na to przeżyć. Hola. Buenas. ¿Cómo se llama tu perrito? Mi perrito se llama Lila. ¿Y tú cómo te llamas? Sí, José. Y yo, Ah. ¿Y? Luis. Luis. Hijos. Ah, bonito. Yo soy Ana. ¿Y cómo te llamas tú? Yo soy Ana. Ana. Ajá. Chao. Ja chcę mega do Amazonii, ale tam sama nie pojadę. Muszę czekać na znajomego. Wow. Okej. Nie wiem, co tu się dzieje. Chyba wbiłam się komuś na chatę. Bo oni tam mieli kuchenkę, wywieszony. Wygląda, jakby tam mieszkali. Żeby czekać na znajomego, bo mój jeden znajomy z Polski chce rzucić wszystko i za jakiś czas przylecieć tu do mnie i podróżować sobie razem ze mną i mieć takie szczęśliwe życie jak ja. Nie chce gonić za pieniędzmi więcej. Powiedział, że już ma dość, bo tylko się biega za tymi pieniędzmi i ma się tyle, że się je wydaje. A obserwuje mnie od jakiegoś czasu i powiedział, że on chce tak żyć
Więc ma rzucić wszystko i za 2 miesiące ma do mnie dołączyć. Także będzie super. Będę miała towarzysza. A, mamy zacząć od Dominikany, on się boi Kolumbii. To chyba jakaś bieda. Kurczaki mają posiadówkę. Hola. Do Medellin jadę też, bo chcę dołączyć do wolontariatu z dziećmi w tych biednych dzielnicach. Okej, prądu nie ma, bo już słyszę agregator prądotwórczy u sąsiadki. Właśnie mnie zatrzymała dziewczyna, która mieszka tutaj, wynajmuje pokój obok w hotelu i ona ma agregator prądotwórczy i przez to ma Wi-Fi i zapytała mnie, czy chcę od niej Wi-Fi i mi dała. Ale super, więc mogę iść teraz popracować. Będę miała dostęp do internetu na 2 godziny. Ła! Milutko. Jeszcze nie jesteśmy na samej górze. Ja już jestem cała mokra. Ale pokażę wam już z połowy drogi, jak to pięknie wygląda. No tu jak te deszcze są, to musi nieźle ta woda płynąć. Góry. I tam woda. Mega. Nie wiem, czy dojdę do góry samej, bo to niebo wcale nie wygląda lepiej. A iść tędy, jak pada, no to niezbyt rozważna sprawa, więc wolę tego nie robić. Jeszcze ja. Jestem cała mokra, pewnie widać, no ale jak się w tropikach chodzi w góry, no to nie ma się co dziwić. I tak jestem z siebie dumna, bo za dziecka miałam straszną traumę w chodzeniu po górach, bo miałam astmę. Teraz już jest trochę lepiej, jak oczyściłam swoją głowę. Okazuje się, że wiele lekarstw jest przepisywanych na choroby, które powstają tylko i wyłącznie tu. Ja oczyściłam swoją głowę i jest lepiej z moją astmą. Okazało się, że całe życie byłam zatruwana chemią niepotrzebnie. No, tu jest dobry punkt widokowy. I spadamy do Riz. No, tam już dużo nie zostało. No trudno. Instynkt samozachowawczy mówi, żeby wracać. Tu jest jakaś dynia. Taka duża. Tu kolejna. A, jakie fajne. Tam też. Mega. Komary zjadają mnie żywcem. Deszcz na chwilę ustał, ale znowu słychać grzmoty, więc no nic. Spadamy. W Palomino spędziłam 3 tygodnie i wciąż było mi mało. Myśl o wyjeździe do Medellin budziła we mnie 2 emocje. Radość i coś zupełnie odwrotnego. Z ciszy wzgiełk. Ale nic nie trwa wiecznie. Aby mogło przyjść nowe, trzeba pozwolić odejść temu, co już się wypełniło. To jest Palomino. Miejsce, które nie zmienia świata, tylko Ciebie. Oczywiście, jeśli mu na to pozwolisz.